Gwiezdne Wojny kojarzą mi się przede wszystkim z zapachem kina. Z zapachem kina Gwiazda, małego kina, które pachniało jakimś drewnem, pluszem, nie wiem co to było, ale był to bardzo charakterystyczny zapach kina. A o tym, że ten film wszedł na ekrany kin, dowiedziałem się od rodziców. Wiedzieliśmy, że nadchodzą. To było całkowicie coś innego jako film. Była tam mowa o jakichś statkach kosmicznych, o jakiejś małpie, która ryczy. Omawiało się poszczególne sceny wielokrotnie. Ja już nawet nie pamiętam, ile razy na tym filmie byłem w kinie. No i takie ziarenko zostało zasadzone. Chciałem ten film koniecznie obejrzeć. Takim rozmachem film zrealizowany to wcześniej po prostu nie widzieliśmy. Wszystkie komunikaty myśliwców, całe te wjeżdżanie w te kanały. No ale jak to było zrobione? No i myśmy tak... To na pewno. Edward Gierek przejmuje władzę w atmosferze tragicznej, w atmosferze wydarzeń na Wybrzeżu, gdzie zginęli ludzie. To są na pewno inne czasy w porównaniu do lat 60. i bez porównania do lat 50. na pewno. Także mówi się o tym, że zostaliśmy bardziej otwarci. Znacznie łatwiej było otrzymać paszport, znacznie łatwiej można było wyjechać. Taka atmosfera takiej nowoczesności. Ekipa Gierka to była taka ekipa pragmatystów. To znaczy oni już tak bardzo nie przejmowali się ideologią jako taką socjalistyczną, która nadal była. Gierek powiedział coś takiego, że on chciał, żeby socjalizm był takim systemem nie dość, że do przyjęcia, ale jeszcze do polubienia. I zrobił bardzo wiele w takim kierunku, żeby ten system można było polubić. Władza wiele obiecywała i wiele dała. Właśnie w kwestii dobrobytu, konsumpcji, bogacenia się i możliwości zakupu dóbr. Także u nas też ta konsumpcja rzeczywiście kojarzy się z latami 70. Potem zaczyna się problem ze spłatą kredytów, w związku z czym władza zamiast dawać musi zabierać, a to z kolei wyzwala rodzi protesty. Ta druga część tej dekady jest związana z rozwojem niezależnych struktur społecznych. Gwiezdne Wojny objawiły się światu 25 maja 1977 roku. Od razu rozeszła się informacja, że mamy tutaj do czynienia z wspaniałym filmem, który warto obejrzeć. Jedną z głównych przyczyn popularności filmu paradoksalnie okazał się brak wiary producenta, a także właścicieli kin w to, że film science fiction może odnieść spektakularny sukces. W dniu premiery Gwiezdne Wojny wyświetlano na ekranach zaledwie 32 kin w całych Stanach Zjednoczonych, ale bardzo szybko okazało się, że w każdym z nich film przynosił zyski, jakich do tej pory nie odnotowywano. Widzowie usiłujący dostać się na seanse tworzyli ogromne kolejki, które budziły zainteresowanie, zarażając przypadkowych obserwatorów chęcią obejrzenia dzieła, które wzbudza tak entuzjastyczną reakcję. Producenci szybko jednak zorientowali się i dystrybutorzy, że mamy tutaj do czynienia z sukcesem i ilość kopii bardzo szybko wzrosła, a zjawisko Gwiezdnych Wojen zaczęło się rozprzestrzeniać na całym świecie. Po miesiącu już film wyświetlano na Filipinach i później systematycznie trafiał do kolejnych krajów. Do Włoch i Francji obraz trafił w październiku, do Wielkiej Brytanii dopiero w grudniu. Premiera w Republice Federalnej Niemiec odbyła się w lutym 1978, a do końca tego roku film trafił do rozpowszechnienia w blisko 50 państwach. Polska premiera Gwiezdnych Wojen miała miejsce 1 kwietnia 1979 roku, a zatem Polacy sobie troszeczkę poczekali. Informowano o tym wcześniej na łamach prasy.
zwłaszcza specjalistycznej, tej poświęconej kinu. Pokazywano też w kronice filmowej zachęcające fragmenty. Kronikę filmową wyświetlano w kinach PRL-u przed każdym filmowym seansem. Tak jak dzisiaj wyświetla się reklamy, z tą jednak różnicą, że po rozpoczęciu kroniki zamykano drzwi, aby nic nie zakłócało odbioru, a ewentualnych spóźnialskich wpuszczano dopiero podczas krótkiej przerwy po jej zakończeniu. Lekka forma, obecność żartobliwych felietonów i przede wszystkim profesjonalizm twórców sprawiły, że publiczność nie tylko akceptowała kronikę filmową, ale nawet darzyła ją sympatią, zapominając, że nie był to bynajmniej magazyn tworzony przez niezależnych reporterów, ale instytucja powołana w 1944 roku przez komunistyczną władzę wyłącznie dla celów propagandowych i przez cały okres istnienia PRL-u nadzorowana przez Wydział Prasy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, inspirujący i kontrolujący wszelkie ukazające się w tym filmowym periodyku treści. Dlaczego akurat w tym momencie premiera się odbyła? Trudno powiedzieć. Mówi się, że być może cenzura przetrzymywała filmy, ale właściwie po co przetrzymywać Gwiezdne Wojny? Czy tam w ogóle coś zostało cenzurowane? Nie sądzę. W latach 70. ważnym wydarzeniom, które zdaniem partyjnych włodarzy należało skomentować, by przedstawić szerokiej publiczności słuszne interpretacje, towarzyszył z reguły kinowy wysyp atrakcyjnych pozycji zachodniej kinematografii. Tak było na przykład przed 7. zjazdem partii w 1975 roku, który poprzedzono kilkumiesięcznym katowaniem widzów kronikami poruszającymi temat więzi partii z narodem. Ta kronika krążyła po kilku kinach i widzowie, kinomani zainteresowani różnymi filmami oglądali ją wielokrotnie. No to był o wiele lepszy efekt propagandowy niż w przypadku na przykład dziennika telewizyjnego, w którym podawano informację raz i ona już przepadała i tak to wyglądało. Spośród spodziewanych wydarzeń 1979 roku, które mogły zainspirować ustalenie takiej, a nie innej daty premiery Gwiezdnych Wojen, ponieważ wyzwalały potrzebę wytoczenia najcięższych dział propagandowych, na pierwszy plan wysuwa się pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dniach od 2 do 10 czerwca. Nie bez znaczenia była też zapewne data lipcowych obchodów 35-lecia socjalistycznej ojczyzny, znakomitej okazji do przypomnienia oszałamiających sukcesów władzy ludowej. Z wydarzeń niespodziewanych odnotować trzeba eksplozję bomby pod pomnikiem Lenina w Nowej Hucie w nocy z 17 na 18 kwietnia, a z poprzedzających premierę filmu 20-stopniowe mrozy, które na początku roku przyczyniły się walnie do podważenia tezy o wydolności socjalistycznej gospodarki, a także tragiczny wybuch w warszawskiej rotundzie PKO, w wyniku którego śmierć poniosło 49 osób. A to już moda kosmiczna, inspirowana głośnym filmem Wojna Gwiazd. Moda na medal, który ma oczywiście i odwrotną stronę. No nie wiem, no pierwsza scena, wiadomo, z filmu, tak? Czyli uciekająca Leia statkiem i ten ogromny krążownik, tak? Idzie i dopiero za jakiś czas, na końcu trzy te silniki napędowe. Nie? Coś niesamowitego. To już sam ten ogrom tych statków, nie? To już robił wrażenie. Człowiek był zafascynowany tą techniką, tą przestrzenią kosmiczną, tymi wszystkimi, nie wiem, gadżetami, tymi robotami, tym wszystkim, nie? No to było po prostu piękne. Nie było za bardzo co oglądać w telewizji, ani w kinie. U nas w Polsce to albo ruskie jakieś filmy, albo jakieś próby polskich filmów były science fiction. Nie było filmów, które miały taki rozmach, taką otoczkę widowiskową, jakie dawały Gwiezdne Wojny. Też fajna była ta scena, gdzie potężny Grand Moff Tarkin usiłował wydusić informacje z księżniczki. Pamiętam, że jako dzieciak w piaskownicy usiłowałem po angielsku powiedzieć, gdzie jest baza rebeliantów, bo to bardzo mi się podobało, że on ją tam stręczył, tą biedną księżniczkę. I bawiąc się żołnierzykami w kółko, to powtarzałem jakieś tam rebel, coś takiego. I zdenerwowałem tym kolegów. Nakrzyczeli na mnie, obraziłem się. Przestałem się bawić w piaskownicy, poszedłem do domu. Taką traumę pamiętam z dzieciństwa i to wszystko przez George'a Lucasa. Ale pamiętam, że jak tylko poszedłem do domu, to tylko opowiadałem mamie, że rebelianci. Zakochałem się w tych rebeliantach, którzy tam byli ciemiężeni przez imperium. Akurat w tym czasie trwała wojna iracko-irańska i też tam w telewizji tylko usłyszałem rebelianci. I nie wiedziałem, jaki był kontekst tego, ale już mi się to podobało.
Pamiętam ten moment, że w chwili, kiedy pojawił się Vader, pomyślałem sobie, o, jest Czarny Król. Bilety trzeba było wcześniej kupić, żeby w ogóle wejść na seans, bo tak przed samym seansem, jak się teraz to praktykuje, to raczej nie było szans, żeby coś zdobyć ten bilet. Tu parę godzin stania przy kasie, powiem szczerze. Zwłaszcza, że w tych czasach no, filmy amerykańskie to była naprawdę rzadkość wyświetlane w kinach. Nie? W latach 1974-1979 na ekrany polskich kin weszło 127 amerykańskich filmów, a w latach 80-84 zaledwie 46. W roku 1981 było to 19 obrazów, w 82, który upłynął pod znakiem najostrzejszej fazy stanu wojennego, zaprezentowano tylko 3. Wystarczy być, Sprawa Kramerów i Wejście Smoka. Były wtedy oczywiście próby polskie, na przykład mniej więcej w tym samym czasie wchodził test pilota Pirksa, ale to było w porównaniu z tym. No. To, co się działo po emisji Imperium kontratakuje w Zabrzu, gdzie biliśmy się po każdym seansie na świetlówki, które leżały na śmietnikach podwórek, gdzie kupowaliśmy figurki, gdzie chodziliśmy i sobie kolekcjonowaliśmy różne gadżety. To było coś niewyobrażalnego. To był mój pierwszy kontakt. Imperium kontratakuje. Dla ludzi młodych, jak wtedy byliśmy z kolegami, no to nie było porównania wcześniej. Były filmy oczywiście fantastyczne, no, ale nie z takim rozmachem i z takim ogromem zrobionym. Także... No w ogóle to na tamte czasy po prostu mnie zafascynowała ta technika. No bo człowiek jednak żył w tym PRL-u, że tak powiem, tak, no to jest taka szara rzeczywistość, tak, no. Gwiezdne Wojny dawały taki posmak akcji, przestrzeni, imperiów. To jest film fantasy tak naprawdę. Otóż mało kto teraz pamięta, że wtedy w Polsce właściwie w ogóle nie było fantazji. Tolkien się zaliczał do zupełnie innej literatury, a fantazji nie istniało. Taki jeden z najbardziej spektakularnych pokazów, charakterystyczny w ogóle dla tego okresu PRL-u, bo mieliśmy wtedy do czynienia z imprezą masową, a wiadomo, że w socjalizmie najważniejsze są masy. To mam tutaj na myśli pokaz filmu w katowickim Spodku, który miał miejsce 16 kwietnia tego roku. I tam zebrało się 4,5 tysiąca widzów, by na największym ekranie w Polsce wspólnie obejrzeć Gwiezdne Wojny. Oczywiście wydarzenie na miarę epoki ówczesnych czasów, nie? Żeby seanse były opłacalne, trzeba było sprzedać każdorazowo minimum 3000 biletów. Spodek jest okrągły, a ekran był po prostu, no wisiał na jakichś spornikach tego, no olbrzymi ekran, nie? Także nawet z końca sali było bardzo dobrze widać. Wielkość ekranu, na którym wyświetlano tam filmy, oszałamiała w równym stopniu co pojemność sali. Miał on wymiary 29×15 metrów, co w owych czasach stanowiło ewenement na europejską skalę. Kiedy hala widowiskowa zmieniała się w salę kinową, nazwano ją kinem Rondo. Żeby nawet ci ludzie, którzy nie interesowali się fantastyką, no to chcieli zobaczyć, co to jest za dzieło. Ja poszedłem na premierę, byłem również w kinie Rondo, wszyscy chodzili do kina Rondo, to był taki ówczesny IMAX. To były gigantyczne ekrany. Z innymi kinami to się wydawało, że to jest naprawdę, w porównaniu z innymi, że prawdziwy olbrzym. Gwiezdne Wojny były dystrybuowane przez Zrzeszenie Rozpowszechniania Filmów. Była to firma państwowa, podlegająca bezpośrednio władzy, podobnie jak cała kinematografia w czasach Polski Ludowej. Film rozpowszechniano w 58 kopiach i wyglądało to w ten sposób, że do danego miasta trafiała jedna kopia, która później krążyła po rozmaitych kinach. Kilka dni wyświetlano na przykład w jakimś większym kinie, później na jeden dzień kopia trafiała do mniejszego, później znowu wracała do tego dużego i krążyła sobie po kolejnych, a także po okolicach, po jakichś mniejszych miejscowościach w województwie. Trzeba było polować do kina tych mniejszych, lokalnych później, w mniejszych miejscowościach, żeby sobie obejrzeć jeszcze Gwiezdne Wojny. Licencja była wykupiona na jakieś 5 lat. I te filmy wykonane z celuloidu zużywały się, ale były puszczane. Po wygaśnięciu licencji należało je zniszczyć. Zanim filmowy bestseller Wojna Gwiazd trafi na nasze ekrany, prezentujemy co ciekawsze fragmenty. No cóż, przed nami chyba jedyna kompletna stara trylogia zachowana w naszym kraju. Gwiezdnych Wojen, oryginalnych Gwiezdnych Wojen.
również z napisami po polsku, co dosyć ważne. Jego historia jest dosyć ciekawa, ponieważ wszystkie te filmy miały zostać zniszczone, spalone. Przygotowywano protokoły zniszczenia, sfałszowane zamiast Gwiezdnych Wojen palono jakieś tam inne filmy, które były w posiadaniu kiniarzy i później organizowano niekiedy nielegalne seanse tych filmów już poza tym oficjalnym obiegiem, który to był kontrolowany przez państwo. Jeden nie wiem, czy z fanów, czy z zagorzałych wielbicieli filmu postanowił je ocalić od zniszczenia. Co ciekawe, właśnie można zauważyć, że na niektórych pudełkach są nazwy zupełnie innych filmów, więc pudełka zostały podmienione, do spalenia zostały wysłane zupełnie inne filmy, a Nowa Nadzieja, Imperium i Powrót Jedi ocalały w takiej formie, jak tutaj można je zobaczyć. Kopia, którą udało nam się odnaleźć, wskazuje na to, że rzeczywiście tych seansów musiała być ogromna ilość, bo jest strasznie zużyta. Widać na niej taki charakterystyczny deszcz, jest wyjątkowo mocno zużyta i starta. W ciągu pierwszego pełnego roku wyświetlenia Gwiezdnych Wojen w całym kraju odbyło się 20 329 seansów, a w zestawieniu frekwencji po roku wyświetlania obraz zajął drugą lokatę z wynikiem 3 086 323 widzów. Na pierwszym miejscu w tym roku uplasowały się Szczęki 2 z niewiele wyższym wynikiem 3 219 623 widzów. Wprowadzone do kin w marcu 1983 roku Imperium kontratakuje również przegrało z jednym filmem, a mianowicie z Walką o ogień. Natomiast debiutujący w Polsce w 1985 roku Powrót Jedi uplasował się w tej samej kategorii na miejscu trzecim, kompletnie zdystansowany przez klasztor Shaolin oraz nieco mniej boleśnie pobity przez Indiana Jonesa. To też były czasy, że te filmy, każda kopia była inna. No, po prostu zależało od tego, jaka ona była. Montaż, jest taka scena w jaskini, gdzie Luke wchodzi, żeby spotkać się jakby z tym swoim przeznaczeniem na Dagobah u Jody. I to wyglądało tak, że Luke wszedł do jaskini, nagle było jakieś zerwanie taśmy, potoczyła się głowa, nie wiedziałem zupełnie o co chodzi, znowu cięcie, wchodzi Vader, cięcie, Luke wychodzi. Nie zrozumiałem tego. Ach, można powąchać starej, chciałbym powiedzieć komuny, ale to źle zabrzmi, natomiast starych czasów można powąchać, ponieważ już dzisiaj się czegoś takiego nie stosuje, wszystko jest na cyfrowym zapisie. Dostałem kopię Gwiezdnych Wojen, ale nie te wszystkie nowe, zremasterowane, poprawione i tak dalej, tylko te stare pierwsze. Tak? Tak, te zupełnie pierwsze kinowe wersje i mogę ze spokojem zawsze wrócić do tego, żeby sobie przypomnieć jak to było, jak człowiek ogląda pierwszy raz wersję niepoprawioną, nie zremasterowaną. I cały urok tego wszystkiego jest tego zapachu celuloidu, którego się pamięta sprzed, aż gęsiej skórki dostaje, sprzed wielu lat, zapachu sklepów typu Fotoplastikon, gdzie można było nakupować sobie tych rzeczy w formie zdjęciowej. Ponieważ o Gwiezdnych Wojnach pisano w prasie już w 1977 roku, pierwszym gadżetem z Gwiezdnych Wojen stały się wycinki prasowe. Po wycinkach prasowych bardzo popularnym produktem stały się czarno-białe zdjęcia sprzedawane na papierze fotograficznym, które można było kupić na najrozmaitszych targach, rynkach czy bazarach, a także ustrzelić na strzelnicy. Ja pamiętam, że popularne były wtedy strzelnice tak zwane, czyli to takie budki, gdzie można było postrzelać z broni pneumatycznej do zapałek albo do jakiegoś takiego kręcącego się koła i to było nieważne dla mnie, co ja tam strzelałem do tego, ja po prostu chciałem zdjęcie z Gwiezdnych Wojen, bo to rzeczywiście tam były takie czarno-białe wycinki, zdjęcia z gazet zachodnich, gdzie można było zobaczyć jakiś tam fragment filmu i jedna z niewielu rzeczy, które można było wtedy namacalnie posiadać z Gwiezdnych Wojen. W związku z tym, że nie było wtedy wideo, nie było kopii filmowych, nie było za dużo zdjęć, a był ciągły, wieczny głód konsumowania tego obrazu, tego filmu, nie? Doszliśmy do takiego etapu, że jeden z nas, Rysiu właśnie nieżyjący, miał jakieś wtyki, układy w kabinie projekcyjnej w kinie Słońce, nagrał na szpulowy jeszcze magnetofon całą ścieżkę dźwiękową z każdego filmu, prawda? I myśmy po prostu słuchali filmu, wyobrażając sobie
co się działo i oglądali zdjęcia. Do tego stopnia byliśmy z tym zafascynowani tym zjawiskiem, prawda, tym filmem. Było wielu producentów, którzy oczywiście nie podpisywali się, nie stawiali pieczątek, nie potrafimy ich dzisiaj zidentyfikować. Trzeba było pójść do takiego sklepu, który nazywał się Fotoplastikon. Fotoplastykonem nazywano galerię fotografii mieszczącą się przy ulicy Czerwonej Armii, obecnie Święty Marcin. Nazwa galerii, prowadzonej w latach 1981-2005 przez artystę fotografika Antoniego Ruta, pochodziła od prezentowanego w niej urządzenia służącego do oglądania fotografii stereoskopowej. Dla nas, fanów Gwiezdnych Wojen, liczyło się przede wszystkim to, że w tej galerii, w zasadzie w jej przedsionku, mieścił się niewielki sklepik, w którym sprzedawano zdjęcia dla miłośników popkultury, zdjęcia różnych zespołów, reprodukcje obrazów z prasy, przede wszystkim z czasopisma Bravo, które nie było wtedy dostępne na naszym rynku. I było tam wśród tych fotografii wiele zdjęć z Gwiezdnych Wojen. Podejrzewam, że dzisiaj byłaby to nielegalna działalność. Kiedyś, za tamtych czasów, w ogóle się tym nikt nie przejmował. Gwiezdna trylogia nie była sukcesem numer 1 w polskich kinach i każda z jej części została znacząco wyprzedzona przez sporo innych filmów, jak na przykład Wejście Smoka z Bruce'em Lee, który to film spośród wszystkich zachodnich popkulturowych produkcji zawędrował w Polsce najwyżej w rankingu frekwencji, pokonały go bowiem jedynie 4 polskie obrazy: Krzyżacy, W pustyni i w puszczy, Noce i dnie, a także enerdowsko-jugosłowiański Winnetou. Wyżej niż Gwiezdne Wojny zawędrowały na frekwencyjnej liście także niektóre inne filmy spod znaku nowej przygody, takie jak Indiana Jones i Poszukiwacze Zaginionej Arki, czy też dramat Ojciec Chrzestny, a nawet kreskówka Wielka podróż Bolka i Lolka. W sumie byłem na pierwszych Gwiezdnych Wojnach, chyba 12 razy łącznie, tak? Potem już następne filmy już nie miały dla mnie takiego impaktu, tak się to ładnie mówi. Bo chyba na Imperium Kontratakuje byłem tylko 7 razy, a w ogóle na Powrocie Jedi tylko 5, czyli w ogóle nie ma o czym gadać, tak? Wersja kultury popularnej polskiej i zachodniej różniła się. No i to też znalazło swój wyraz w pewnej estetyce. No w ogóle to zobaczyłem plakat, ten taki słynny plakat C-3PO na czarnym tle przestrzeni kosmicznej. Pierwszy polski plakat zachęcający do obejrzenia Gwiezdnych Wojen zaprojektował Jakub Erol. Artysta stworzył go podczas Świąt Bożego Narodzenia 1978 roku, a na temat jego genezy wypowiedział się w następujący sposób. Robiłem go 3 godziny, wziąłem zdjęcie z filmu, wyretuszowałem co trzeba, napryskałem kropek z pędzla, walnąłem napis i gotowe. W przypadku Imperium Kontratakuje mamy do czynienia z 2 plakatami. Pierwszy z nich, także autorstwa Jakuba Erola, przedstawia stylizowaną głowę kosmonauty w kolorach mających się zapewne kojarzyć z kolorystyką stroju rebelianckich pilotów. Pierwotnie była to w ogóle głowa pilota Pirksa, bo Jakub Erol wcześniej wykonywał plakat do testu pilota Pirksa. Co ciekawe, Jakub Erol popełnił błąd, wykonując swój plakat. Zamiast Alek napisał Aleo. Pomylił się też przy plakacie z Imperium Kontratakuje, gdzie zamiast Irwin Kershner napisał Irwin Wershner. W pewnym momencie pojawiły się karty TOPS przedstawiające rozmaite wersje plakatów. Tam z kolei ktoś pomylił się w nazwisku Erola. Napisano, że autorem tego plakatu jest Jakub Frol. Autorem drugiego plakatu do epizodu 5 jest Mirosław Łakomski. Plakat ten powstał na zamówienie Okręgowego Przedsiębiorstwa Dystrybucji Filmów w Łodzi i prezentowany był wyłącznie na terenie podlegającym temu przedsiębiorstwu. Uwagę zwracają niewielkie wymiary plakatu. Zaledwie 67×46 cm, podczas gdy wielkość wszystkich pozostałych oscyluje w granicach 97×67 cm. Plakat z Powrotu Jedi także trafił do dystrybucji w 2 wersjach. Autorem obu jest Witold Dybowski. Pierwszy z nich przedstawia popiersie Dartha Vadera, któremu wybucha głowa, a pośród fragmentów rozpadającego się hełmu wprawne oko znawcy może dostrzec kilka części składowych kamery filmowej. Drugi nie niesie żadnych symbolicznych treści. Widać na nim wizerunek kilku bohaterów trylogii. Takie filmy jak Gwiezdne Wojny traktowano trochę po macoszemu. Nie uważano ich za coś wartościowego, co należy promować. To jest taki wynik kompromisu władzy ze społeczeństwem. Wy nam nie będziecie przeszkadzali rządzić, my wam nie będziemy przeszkadzali się bawić. Kultura masowa, która musiała funkcjonować w warunkach PRL-u, zawsze była w jakiś sposób
modyfikowana. Na Węgrzech, w Jugosławii, w Polsce, ona zawsze była w jakiś sposób nasycana treściami takimi, które były tutaj na miejscu. Ale tutaj ta dekada lat 70. właściwie mówi się o tym, że jest pewna zgoda w literaturze, że ona jest taką najbardziej już formą rozwodnionej kultury masowej, takiej zachodniej. I dlatego w latach 70. za Edwarda Gierka tak popularne były dyskoteki, ludzie otrzymali Coca-Colę, papierosy Marlboro, czy umożliwiono jakiś taki erzac, powiedzmy, zachodniego życia, pewną jego wersję okrojoną. Byliśmy na bardzo dużym popkulturowym głodzie i w zasadzie wszystko, co docierało do nas z Zachodu, natychmiast było jakby przez konsumentów popkultury rozszarpywane. W ramach właśnie takiej polityki trafiły tutaj też Gwiezdne Wojny, jednak nie było to coś, do czego szczególnie zachęcano. Reakcja krytyki po premierze filmu była powściągliwa, ale nie wroga. Artykuły na temat Gwiezdnych Wojen ukazywały się głównie w czasopismach branżowych, takich jak Film, Ekran, Kino, ale także w Przekroju czy Ameryce, a nawet rozmaitych tygodnikach i dziennikach o charakterze lokalnym. Dostrzegano popularność filmu, ale pisano o nim z rezerwą, szukając przyczyn światowego powodzenia raczej w technicznej doskonałości i realizacyjnym rozmachu produkcji niż w walorach intelektualnych. Po premierze epizodu 5 szukano już w fabule poważniejszych treści. Zwracano uwagę na wątki mitologiczne czy gnostyckie, szukano odwołań do filozofii wschodu. W Imperium kontratakuje doszukiwano się na przykład kompleksu chłopców odnajdujących w postaci żabopodobnych kosmitów większych i silniejszych krewniaków tych żab, które chłopcy zwykli nadmuchiwać i nadziewać na patyki, co podczas seansu filmowego budzić miało lęk przed odwetem za popełnione na płazach zbrodnie dzieciństwa. Główna jednak myśl, która wyłania się z lektury większości recenzji, jest taka, że, cytując Andrzeja Kołodyńskiego, którego pierwsza recenzja ukazała się już 2 lata przed polską premierą filmu, Gwiezdne Wojny najlepiej odbierze ten, kto zgadza się z beztroską maksymą amerykańską: dorośli to tylko starzejące się dzieci. Dobrze wiem, poznam, że to ty. Jeśli w tobie gwiazdka w sercu się tli. Łukasz do domu! Łukasz! Moim ojcem! Pewnie byłem jednym z wielu, którzy atakowali kiosk Ruchu. W momencie, gdy tylko widziałem, że zbliża się ten żuk łączności, to szedłem i patrzyłem, czy w gazecie coś jest z Gwiezdnych Wojen. To każdy kupował Świat Młody, który też to trzeba było mieć tą teczkę w kiosku, żeby mieć szansę, że rzeczywiście zdobędzie się to, więc ten gwiazdozbiór, który pojawiał się tam z artykułami z Gwiezdnych Wojen, no to miał największą wartość. Wycinało się całą tą stronę i szukało się wtedy każdego jakiegoś wycinku. Pierwszy numer Świata Młodych ukazał się 7 lutego 1949 roku. Czasopismo to powstało z połączenia tygodnika Świat Przygód oraz dwutygodnika Na Tropie. Gazeta początkowo miała charakter typowy dla mediów okresu stalinowskiego. Jej głównym celem było wychowanie młodzieży w duchu socjalizmu. Po roku 1956 zmienił się redaktor naczelny, a także polityka pisma. W 1974 Świat Młodych stał się gazetą kolorową, wychodzącą 3 razy w tygodniu. Pojawiła się wtedy nowa szata graficzna. 3 różne kolory logo, we wtorek niebieski, w czwartek zielony, a w sobotę czerwony. W numerze wtorkowym z 1 października 1974 roku po raz pierwszy pojawiła się rubryka o nazwie Gwiazdozbiór. W Stanach Zjednoczonych funkcjonował oficjalny fanklub Gwiezdnych Wojen, funkcjonowały tam też nieoficjalne fankluby, w Polsce nic takiego nie było. W Polsce fani zaczęli organizować się sami, właśnie wykorzystując łamy Świata Młodych. Tam był taki dział Gwiazdozbiór, gdzie przedstawiono sylwetki rozmaitych aktorów, też początkowo polskich, później zagranicznych. I w tym gwiazdozbiorze istniał malutki poddział, skrzynka kontaktowa. W skrzynce kontaktowej pojawiały się adresy osób zainteresowanych wymianą korespondencji, zawierającej informacje na temat ulubionych filmów, a także wymianą gadżetów takich jak zdjęcia, plakaty czy zagraniczne artykuły dotyczące filmów lub gwiazdy.
W numerze z 21 lipca 1981 roku po raz pierwszy pojawił się adres osoby zainteresowanej Gwiezdną trylogią. Fan ze Szczecina deklarował się jako gorący wielbiciel Gwiezdnych Wojen i innych filmów science fiction oraz oznajmiał, że poszukuje materiałów dotyczących tego tematu. W następnych odsłonach rubryki coraz śmielej ujawniali się kolejni miłośnicy sagi, wielbiciele talentu grających w filmach aktorów i kolekcjonerzy przedstawiających odległą galaktykę fotosów. Eksplozja nastąpiła w 1984 roku. W 1983 roku już intensyfikacja po premierze Gwiezdnych Wojen, a 1984 rok no to był zupełny wysyp anonsów, także w pewnym momencie w tym gwiazdozbiorze już nie publikowano innych ogłoszeń, tylko ogłoszenia dotyczące Gwiezdnych Wojen. 8 maja 1984 roku na 6. stronie 55 numeru Świata Młodych ukazał się następujący anons. Zakładamy listowny fan klub Star Wars. Kto się tym interesuje, niech do nas napisze. Kto zrobi to pierwszy, dostanie 5 kolorowych fotografii z powrotu Jedi, następni 2 korespondenci, 3 czarno-białe fotosy z pozostałych części. Na wszystkie listy na pewno odpiszemy. Prosimy o przesyłanie nam w liście zaadresowanej do siebie koperty ze znaczkiem. Legitymację roześlemy pocztą. Czekamy pod adresem Fan Klub Star Wars, ulica Tarnowiecka, Warszawa. Fanklub ten nie spełnił jednak oczekiwań fanów, a w kolejnych odsłonach Gwiazdozbioru opublikowano liczne skargi na brak kontaktu oraz mętne tłumaczenia organizatora klubu, który informował, że nie sposób udzielić szybkiej odpowiedzi na ponad 1000 otrzymanych listów. 4 września ogłoszono fakt istnienia kolejnego fanklubu. Jak miał pokazać czas, najprężniej działającego. Nosił on nazwę Falcon i funkcjonował w ramach klubu fantastyki Astron przy Brzeskim Domu Kultury. W latach 70. właściwie taka oficjalna wersja kultury też bardzo w jakiś sposób pobudzała taką chęć uczestniczenia w domach kultury. Ta oferta była dosyć bogata i też zachęcano do tego, żeby zajmować się jakimś hobby. Taki sposób kanalizowania chyba tych zainteresowań, ale z drugiej strony były też stworzone możliwości do tego, żeby ten wolny czas sobie wykorzystać. Napisaliśmy list do Świata Młodych o zamieszczenie anonsu o powstaniu fanklubu i ochocie korespondowania z ludźmi z Polski. I tak się zaczęła nasza przygoda. Nie wiem, to był pomysł taki impulsywny dosyć. Powstał nagle, w jednej chwili, że tak powiem, tak? Tutaj z Jackiem żeśmy jakoś tak, żeśmy zaczęli o tym dyskutować. Mówi, dobrze by było, żeby coś takiego powstało, prawda? Była to wczesna wiosna roku 1984. Siedzieliśmy w szkole z Piotrem Nowickim na lekcjach albo miernictwa elektrycznego, albo maszyn i urządzeń elektrycznych. Prawdopodobnie przeglądaliśmy jakieś materiały, prawdopodobnie, oczywiście pod ławką, z Brawo czy skądś tam, prawdopodobnie wpadł nam w oko napis fanklub i tak bez żadnego planu, spontanicznie po prostu zakładamy własny fanklub. No, Jacek był w sumie prekursorem tego, no i tak chodziło też o nadanie nazwy temu klubowi, tak? No to tak troszeczkę podpowiedziałem, czy nie mógłby być właśnie ten fanklub nazwany Falcon, tak? Od tego słynnego statku i przyjęło się, nie? Wszystkim się spodobało i tak już zostało. Po kilku miesiącach długiego oczekiwania w Świecie Młodych ukazał się artykuł, w którym znalazł się nasz anons. No i tak się zaczęło. Po pierwszym tygodniu bodajże spłynęło do nas około 100 listów, w drugim kolejne 100. Na dobrą sprawę to nas przywaliło. Nie wiedzieliśmy, co z tym robić. Nie było możliwości ksorowania materiałów. Ksero było tylko za zgodą milicji, służb bezpieczeństwa. Zresztą ksera nie było wtedy brzegu dostępnego płatnego, najbliższe było we Wrocławiu. Nawet jak kiedyś później pojechałem na to ksero, to oczywiście bez papiera, z pieczątką danych organów nie można było nic zrobić. W 1985 roku anonsowano założenie kolejnych fanklubów. Były to Fanklub Star Wars Falcon Millennium z Legnicy, Klub Dagoba z Chodzieży, Fanklub Star Wars Jedi Ritter z Tarnobrzegu, Fanklub Skywalker z Otwocka i Brawo Jedi Ritter z Wodzisławia Śląskiego. No nie wiem, no byłem kiedyś jako jeszcze młody w sumie wtedy, zafascynowany masakrycznie tymi Gwiezdnymi Wojnami i założyłem sobie taki zeszyt, właśnie wszystkie wycinki, jakieś rysunki nawet, które sam robiłem, przepisywałem niektóre artykuły, bo były takiej, powiedzmy, gorszej jakości. No i z podziałem oczywiście na wszystkie
epizody z pierwszej sagi są tu umieszczone. Praktycznie wszystko to, co się ukazało w naszej polskiej prasie. Przekrój był taką gazetą, gdzie często, gęsto, jak cokolwiek się pokazywało, to właśnie w przekroju się pokazywało. Wycinałem w tym momencie z tego przekroju jakieś tam te zdjęcia, artykuły, wklejałem sobie tam do jakiegoś zeszytu. Mam kolegę, którego ojciec miał gazety, roczniki gazet oprawione przez introligatora. No i tak kiedyś mi o tym wspomniał, ja podłapałem taki pomysł, mówię, kurczę, Grzegorz, pokaż mi, nie? I tak zaczęliśmy wertować te gazety i się natknąłem na parę artykułów z Gwiezdnych Wojen, nie? Mówię, Grzegorz, kurczę, ja bym to wyciął, Holender, tak żeby się ojciec nie dowiedział, nie? Tak w tajemnicy, nie? Ale myślę, że to się nie wydało, bo w sumie nie mam takich informacji 100%. W roku 1978 fragmenty Gwiezdnych Wojen, wtedy jeszcze pod tytułem Wojny Gwiazd, ukazały się w przekroju w 1979 już pod tytułem Gwiezdne Wojny w Razem, a w późniejszych latach w Tygodniku Demokratycznym można było przeczytać także urywki Imperium kontratakuje i Powrotu Jedi. Ten legendarny przekrój, o którym tu była mowa, oni nawet zamieścili jakieś tłumaczenie zupełnie szaleńcze moim zdaniem, bo człowiek, który to robił, po prostu nie widział filmu. No nie miał szans, ale tam się wszystko inaczej nazywało niż powinno. Może czegoś mi tam brakuje, nie powiem, no ale są nawet dokładnie z jakiej to gazety, kiedy była wydana, jaki numer i tak dalej. Także to jest dosyć cenny materiał na tą chwilę. No i tak wracam do niego z sentymentem po prostu, nie? Po tylu latach. Sprawa nas generalnie przerastała. Wtedy nie było ani internetów, ani drukarek, ani nawet telefon, zwykły, normalny telefon kablowy był czymś rzadkim. Korzystając z doświadczenia księgowo-biurowego mojej mamy, założyliśmy kartotekę. Na pierwszej stronie było wklejane zdjęcie danego fanklubowicza, który wyrażał ochotę wstąpienia do fanklubu, jego dane, a w środku była wkładana korespondencja danego klubowicza. Jakieś materiały w lepszym stanie, tak? Gdzieś z zachodu ktoś nam to gdzieś przywiózł, gdzieś były dostępne na dobrym papierze, na dobrej jakości już papieru. Myśmy po prostu należeli też tam do tego kółka fotograficznego, które było przy tym BDK-u, przy tym Brzeskim Domu Kultury. Myśmy po prostu robili sobie reprodukcję, tak, z tych materiałów, no bo materiały były czyjeś, a myśmy chcieli je mieć, tak, no więc trzeba było to jakoś sobie utrwalić, żeby dla siebie je po prostu w pierwszej kolejności jakoś tak zachować, żeby to posiadać, tak. Takie się zbieranie zaczęło, powiedzmy, tych materiałów, tak. Spotkań w brzegu typowo dotyczących Gwiezdnych Wojen nie było. Spotykaliśmy się po prostu towarzysko przy różnych okazjach, głównie w klubie Astron, ale też po lekcjach. Taką formę spotkań przybierały najczęściej zintegrowane wyjazdy na pokazy. Puszczali fragmenty filmów od wnętrza na zewnętrzną szybę, prawda? Stali sobie tam ludzie przed tą operetką i oglądali te urywki. I myśmy się dowiedzieli, że właśnie puszczają fragmenty z Imperium kontratakuje. I kilka razy żeśmy jeździli właśnie grupą tylko po to, żeby zobaczyć te fragmenty. Było zimno. Raz pojechaliśmy wtedy ze szkołą na przedstawienie spektaklu Wesele. Też było to w tym czasie. Wiem, że z Piotrem żeśmy specjalnie uciekli z tego wesela, żeby obejrzeć sobie te fragmenty z Imperium kontratakuje. To była taka forma spotkań. Członkowie korespondencyjni, no, nie przekroczyliśmy nigdy zarejestrowanych członków 300. Było ich 200 kilkudziesięciu, nie jestem w stanie powiedzieć ilu. W tym liście, jak się okazuje, już pojawiają się problemy z regularnym odpisywaniem na setki listów, jakie do nas przychodziły. No, przeczytam, podejrzewam, że się domyślicie reszty. Hej, zapewne niepotrzebnie do Was piszę. Kropka. Kolejka czekających na Waszą odpowiedź jest na pewno długa. Ale nic nie mogę na to poradzić, że jestem z natury niecierpliwa. W nawiasie Joda nie miałby za mnie pociechy. Koniec nawiasu. Wysyłałam do Was miesiąc temu swoje dane, 2 zdjęcia, no i zgłoszenie w sprawie Powrotu Jedi. Aha, czyli skoro wysyłała 2 zdjęcia, to musiały być rzeczywiście legitymacje, także ona chyba nie była wyjątkiem. To jest ta kabina, o której mówiłem. Ona robiła za pojazd kosmiczny, za wnętrze. Kręciliśmy z Rysiem kilkuminutową sekwencję walki 2 postaci.
gdzie Rysiu ubrany w czarny sweterek, w czarny golf, w czarne rękawiczki i spodnie robił mniej więcej za Luka Skywalkera. Ja ubrany w płaszcz gumowy L1, w maskę Pegas, z kapturem na głowie, jakieś tam jeszcze oczywiście gadżety. Biliśmy się na latarki z przywiązanymi listewkami, naśladując oczywiście sekwencję z Gwiezdnych Wojen, z trylogii, i Rysiu już po wywołaniu tych filmów, po zmontowaniu ich, każdą tą listewkę na klatce 16 mm wyrzeźbił żyleteczką czy jakimś tam nożykiem, tworząc namiastkę miecza świetlnego, prawda? Niech moc będzie z tobą, Rysiu, stary wariacie. Szykuj tam nam miejsce. Przed 80 rokiem działał jeden klub, jak to wtedy mieli w zwyczaju, czyli musiał być centralny, z siedzibą w Warszawie, ewentualnymi oddziałami w innych miejscach. I to się nazywało Ogólnopolski Klub Miłośników Fantastyki i Science Fiction. Ogólnopolski Klub Miłośników Fantastyki i Science Fiction powstał 3 lata przed polską premierą Gwiezdnych Wojen i był pierwszą organizacją zrzeszającą polskich fanów fantastyki. W 1979 roku liczył ponad 20 000 osób należących do 30 regionalnych klubów stanowiących oddziały klubu matki. Oddziały te działały przy różnego rodzaju organizacjach kulturalnych i agendach oficjalnych młodzieżowych organizacji, takich jak Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej czy ZHP. Klub wydawał informator, w którym czytamy: dowodem dużego zaufania i poparcia władz dla naszego ruchu było umożliwienie nam wydawania własnej serii książkowej, która ukazuje się nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej. Twór typowy tego systemu, czyli siedziba w Warszawie, oddziały w miastach. Klub ten rozwiązał się w 1981 roku, ale natychmiast powołano do życia Polskie Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki, które kontynuowało jego tradycję. W latach 80. coraz więcej klubów zrzeszonych początkowo w warszawskiej centrali zaczęło się usamodzielniać, powstawały także nowe, lokalne organizacje. Mamy bardzo silną potrzebę samoorganizowania się społeczeństwa, tak? Tutaj Komitet Społeczny Obrony Robotników, również studenci po zabójstwie Pyjasa w 1977 roku tworzą SKS-y, które później dadzą asumpt do stworzenia niezależnego zrzeszenia studentów. Także społeczeństwo zaczyna się organizować obok oficjalnych struktur państwowych. Także nie tylko kultura, ale szereg najróżniejszych działań jest podejmowanych. W 1982 roku na oficjalnym rynku wydawniczym pojawił się pierwszy magazyn literacki poświęcony w całości fantastyce. Nosił on tytuł, nomen omen, Fantastyka. Magazyn ten poświęcał nieco uwagi działalności klubowej, w skromnym zakresie udostępniając swoje łamy przedstawicielom fandomu. Już w pierwszym numerze opublikowano listę działających w Polsce klubów, które nie były zrzeszone w PSMF. Był wśród nich Śląski Klub Fantastyki. To już był 81 rok i to był jakby ten pierwszy klub w Polsce taki samodzielny. Już w roku 1978 w Bytomiu 3 miłośników science fiction założyło Klub Fantastyki przy Śląskiej Akademii Medycznej. O działalności klubu informował na łamach bydgoskich faktów poczytny autor, znany dziś głównie z książek o UFO Lucjan Znicz, co wywołało ogromną falę zainteresowania klubem i lawinę listów od osób pragnących uczestniczyć w życiu fandomowym. Klub zmienił nazwę na Somnambul, a jego działalność polegała głównie na wydawaniu zawierającego teksty klubowiczów fanzinu pod takim samym tytułem. Po zamknięciu działalności Somnambula schedę po nim przejął korespondencyjny klub Tachion, z którego w roku 1981 staraniem Piotra Kasprowskiego wyłonił się zarejestrowany we wrześniu 1981 roku Śląski Klub Fantastyki. No myśmy chcieli być samodzielni, chcieliśmy mieć konto, móc coś wydawać, reprezentować się sami. Potem te miejsca niby przeznaczone dla tego, żeby prowadzić jakąś działalność ideologiczną, potem były wykorzystywane przez ludzi do tego, żeby prowadzić sobie jakąś własną działalność hobbystyczną. Mieliśmy
piwnicy udostępnione pomieszczenie i szafę. I tak się to zaczynało, przynajmniej na Śląsku. 4 września 1981 roku. 22 osoby występują do Urzędu Miejskiego w Katowicach z prośbą o rejestrację stowarzyszenia o nazwie Śląski Klub Fantastyki w Katowicach. 18 września 1981 roku. Klub zostaje oficjalnie zarejestrowany. 26 listopada 1981 roku. Inauguracyjna impreza organizowana przez KSF. W Domu Książki Pegas odbywa się spotkanie z Krzysztofem Boruniem. 13 grudnia 1981 roku. Stan wojenny paraliżuje wszelką działalność na polu kultury. Kiedy nadszedł ten 13 grudnia 1981 roku, to naprawdę bardzo dużo zepsuło w społeczeństwie, zepsuło, tak mówiąc kolokwialnie, dlatego że tak się właściwie mówi, że my byliśmy takim społeczeństwem, że zawsze się w jakiś sposób podnosiliśmy po pewnych rzeczach. Tak? W momencie, kiedy zaczęła się i skończyła bardzo szybko dla nas wojna, powstało państwo podziemne. Przyszli Rosjanie, oni rozbroili to całe państwo podziemne. To bardzo długo rzeczywiście było trudne, ale w latach 70. znowu powstał ten drugi nurt społeczeństwa. No i stan wojenny tutaj, który wszedł, po prostu cofnęło nas to, no nie powiem, że do epoki kamienia łupanego, ale na pewno bardzo mocno, również kulturowo. Sam fakt w ogóle współistnienia z tymi oficjalnymi środkami przekazu też się bardzo zmienił, dlatego że no bardzo mocno w telewizji usiłowano zdobyć poparcie dla stanu wojennego. W związku z tym wykorzystywano artystów na wszelkie sposoby. To było państwo, gdzie wyłączono wszystkie telefony. Przestały ukazywać się gazety, oprócz takich Trybuny Ludy, tak? To oczywiście się trochę z przekąsem mówi, że w telewizji był tylko generał, ale rzeczywiście ta telewizja się zmieniła, radio się zmieniło. Dokumenty, obywatelu! – 13 kwietnia 1982 roku. Klub wznawia działalność. Dyskusja o misji międzyplanetarnej Van Vogta. 29 maja 1982. Wznowienie działalności imprezowej. Podczas organizowanego wraz z Pałacem Młodzieży wydarzenia Od marzenia do nauki wyświetlone zostają Gwiezdne Wojny. Czerwiec 82. Pokaz serii filmów, w tym Gwiezdnych Wojen. Początek lat 80. To brak książek, bo nie drukowano dużo, i filmów, tak jak mówili koledzy wcześniej. Każdy chciał się zapisać, ktoś tam się interesował fantastyką, bo do Śląskiego Klubu Fantastyki, bo tak, ułatwiony dostęp do klubówek, ułatwiony dostęp do wydawnictw państwowych, które można było tam w klubu kupić, bo klub dostawał jakieś pule książek, które można było wykupić. Nielegalne, czy nieoficjalne, może tak to delikatnie nazwijmy, książki z Gwiezdnych Wojen wychodziły, pojawiały się, i to w kilku niezależnych, jakby powiedziałbym, tłumaczeniach. Przed rokiem 1989 na oficjalnym rynku księgarskim w Polsce nie pojawiła się ani jedna pozycja spod znaku Star Wars, podczas gdy na zachodzie ukazało się ich 10. Polscy fani Gwiezdnych Wojen, których stać było na zadanie sobie trudu poszukiwań, mieli jednak szansę wejść w posiadanie półoficjalnych wydań, rozpowszechnianych przez fan-kluby, kluby fantastyki oraz handlarzy na bazarach i giełdach. Na giełdę do Wrocławia, na giełdy wymian, giełdy płyt, w poszukiwaniu między innymi podziemnych wydań książki Gwiezdne Wojny i całej trylogii. Ceny były dla jednych ludzi kosmiczne, dla części ludzi były to ceny niższe niż na straganie w Warszawie, czyli były mniej więcej wypośrodkowane. Jakkolwiek nie ukrywam, że były to ceny naprawdę w porównywaniu do cen księgarskich kilkukrotnie wyższe za egzemplarz. Przy średnich zarobkach w wysokości 11 000 złotych książka ta kosztowała w 1982 roku 500 złotych, a zatem przeciętne wynagrodzenie pozwalało na zakup zaledwie 22 egzemplarzy.
Tłumaczenie kiepskiej jakości, druk też kiepskiej jakości, z błędami, także, ale dla prawdziwych fanów to był i tak rarytas. Książki te wydawano metodą iście chałupniczą. Ich treść po przetłumaczeniu przepisywano na zwykłej maszynie do pisania, a później kopiowano przy użyciu powielacza. Maszyna do pisania była potrzebna wtedy, bo żeby zrobić na tym powielaczu, to trzeba było najpierw zrobić na takiej, nie papier, tylko folii, matrycę trzeba było zrobić, tak? I tą matrycę było można odbijać. Potem trzeba było pamiętać, żeby mieć wodę koło siebie, bo co mniej więcej 50 kopii, to powielacz stawał w płomieniach, spirytus, no takie rzeczy. Do roku 1989 ukazały się następujące pozycje: Nowa Nadzieja, Imperium kontratakuje, Powrót Jedi, Han Solo na krańcu gwiazdy, Spotkanie na Mimban, Zemsta Hana Solo oraz Han Solo i utracona fortuna. Deklarowany nakład każdego wydania ograniczony był do 100 egzemplarzy, ponieważ nieprzekroczenie tej liczby pozwalało na uniknięcie kłopotów z cenzurą, gdyż broszurki te traktowano jako druk do użytku wewnętrznego klubu. Druk wznawiano jednak wielokrotnie, dzięki czemu do rąk fanów i czytelników trafiło przynajmniej kilkaset egzemplarzy każdego tytułu. Jeśli chodzi o Imperium, to przeczytam książkę w ciągu jednej nocy. Przeczytałam książkę w ciągu jednej nocy, dokładnie skończyłam czytanie o 6:30 rano. Jestem zachwycona, książka jest wspaniała. Przynosił taki kolega do klubu na przykład, on się jakby dystrybuował je. No i tam można było od niego kupić te książki, ale skąd źródło miał, nie wiem. W klubie były wtedy aukcje książek. Ludzie sprzedawali używane książki i była wojna o niektóre wydania już wtedy, które nie były wtedy jeszcze takie stare. W 1983 klub liczył prawie 300 członków. Tam Star Warsy, sekcja rysunkowa, sekcja filmowa, no więc oni tak jakoś... Był to taki moment, nie wiem, ludzie czuli potrzebę bycia, zrzeszania się i grupowania. No ale w dalszym ciągu było mi trochę za mało tego uczestnictwa w klubie i tak jakoś się zgadaliśmy w parę osób, że założymy sekcję Gwiezdnych Wojen. Ponieważ Gwiezdne Wojny były na topie, to postanowiliśmy, ja i kilka tam koleżanek i kolegów, stworzyć sobie taką sekcję Gwiezdnych Wojen, bo wcześniej chyba powstała sekcja tolkienistyczna. Było też nawet Star Trekowcy, o czym mówiłem. Tacy trochę byli oni przytłoczeni przez gwiezdnowojennych. No i Boba Fett zrobił dla każdego koszulkę filmową, firmową, taką klubową. No on miał jako Boba Fett, miał Boba Fetta. Gwiazda Śmierci miał na sobie Gwiazdę Śmierci. Ja miałem jako Luke, koleżanki miały, jedna była taka troszkę grubsza, to była R2-D2 i C3, a ta cieńsza była C-3PO. Dyplomatycznie bardzo. No ja miałem Jodę na swojej koszulce. No i tak w tym momencie, w takich koszulkach żeśmy paradowali po klubie. Każdy był zazdrosny, bo każdy też taką koszulkę chciał mieć, no ale to były tylko dla nas koszulki i koniec. Koszulki klubowe powstawały drogą chałupniczą. Można powiedzieć, że za pomocą aerografów i szablonów tworzyło się takie oto cacka, nie? Krzysiu Rożko, on napisał książkę na temat, jakby ciąg dalszy Gwiezdnych Wojen, sam napisał tą książkę. Krzysiu Rożko to wszystko napisał długopisem, dał nam do poczytania tą książkę. To w sumie grube to misko było. No i zaczęliśmy spotykać się systematycznie, zaczęliśmy opowiadać o tych filmach, zaczęliśmy właśnie chodzić sobie, jak były tylko możliwość do kina na te filmy. Zaczęliśmy wydawać swoją własną jakiś fanzine. Pierwszy wydany przez SKF Informator nosił nazwę Fantastyka i wydano go w połowie 1982 roku. Mimo że było to pierwsze czasopismo o takim tytule, klub został zmuszony do zmiany nazwy w związku z wydaniem w głównym obiegu warszawskiej fantastyki. Kolejny fanzin nazwano więc Robot, ale i ta nazwa się nie przyjęła. Trzecie podejście okazało się najbardziej udane. W roku 1983 do rąk czytelników trafił pierwszy numer magazynu Fikcje.
Ten, wydawany przez SKF magazyn, rozprowadzany był nie tylko wśród członków stowarzyszenia czy drogą prenumeraty, ale trafiał też do kiosków ruchu i to w całym kraju. Nakład jak na fanzin był ogromny, jak na czasopismo głównooobiegowe natomiast znikomy. Ponieważ Klub Fantastyki nasz wydawał wtedy fanzin Fikcję, co skądinąd jest interesującym fanzinem, bo on w szczycie możliwości miał 3000 nakładu i nawet przez jakiś czas był chyba sprzedawany w ruchu. Począwszy od roku 1986, w każdym numerze Fikcji drukowano 8-stronicowy dodatek Odcinek powieści Gwiezdne Wojny, napisanej przez ghostwritera Alana Dean Fostera, a podpisanej przez George'a Lucasa. W kolejnych zeszytach opublikowano 15 takich odcinków, a w ostatnim numerze pisma, wydanym w roku 1990, zamieszczono całą powieść Donalda F. Gluta Imperium kontratakuje oraz brakującą ostatnią część Nowej Nadziei. Gwiezdne Wojny przetłumaczył Piotr Cholewa, a Imperium kontratakuje przełożyła Agnieszka Sylwanowicz. I w którymś momencie wpadliśmy na pomysł, żeby dać Gwiezdne Wojny. Kasprowski powiedział, że nie będziemy powtarzać tych tłumaczeń, bo one są do kitu. I ilustrację robiła Aleksandra Kościuczuk wtedy. No w każdym razie coś tam ominąłem, coś tam musiałem zgadywać. To były czasy, kiedy się to robiło bez sieci. Tak? Jak się nie miało dobrego słownika, albo ten słownik akurat pomijał, to były problemiki, zwłaszcza techniczne. Te czasy, kiedy wydawaliśmy fikcję, to były jeszcze czasy przed przewrotem i jeszcze działała cenzura. I oczywiście, żeby drukarnia w ogóle przyjęła tekst do druku, cokolwiek, to musiała mieć takiego kwita z cenzury, że oni się zgadzają. Tak, bo cenzura funkcjonowała, chociaż nigdy nie nazywała się w PRL-u cenzurą. To też jest bardzo ciekawe, że mieliśmy w kraju urząd, który bardzo dbał o to, żeby był niewidzialny. W związku z tym ten Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk nie nazywał się cenzurą. Ci ludzie, którzy tam pracowali, chociaż wiadomo, że to są cenzorzy, dostawali legitymację, na której było napisane, że są radcami. I ten cenzor mówi, to jaki wy macie nakład? No 3000. 3000, w 3000 to wszystko może iść. To nie ma znaczenia. Ale czasem trzeba było podpisać, zwłaszcza w kolorowych okładkach, nie? Że trzeba było iść do nich z oryginałem i oni tam wtedy przybijali i wtedy właśnie zrozumiałem, kto jest wtedy ważny w tej cenzurze, nie cenzor. Bo ja przyszedłem i powiedziałem, dzień dobry, jestem ze Śląskiej Fantastyki, wydajemy takie fikcje, ja mam tu prosić o zgodę na tę okładkę i ta pani sekretarka, która mnie wtedy przyjęła w tym gabinecie, powie, Panie Krzysiu, pan podejdzie tutaj. No wychodzi jakiś taki facet, ale pan to przybije pieczątkę. Nie, przebił, podpisał i poszedł. I to jest, że najważniejsze jest pani sekretarka. I wtedy mnie dotarło, że cała ta cenzura to są po prostu, to jest to, co pani sekretarka zdecyduje, a cała reszta to tylko robi swoje. Potem przyszedł czas, że zaczęły się pojawiać konwenty. We współpracy z Gomdżabarem oraz klubem Astron z Brzegu, w ramach którego działał wcześniej fanklub o nazwie Falcon, sekcja zorganizowała w Wadowicach pierwszy mini-konwent Star Wars o nazwie Bantakon. Odbył się on w dniach 11-13 marca 1988 roku. Takie zainteresowanie tym Bantakonem było nawet dość spore, jak na te czasy. 88 rok. Naszym obowiązkiem było zrobienie bodajże konkursu, prelekcji, jakichś o Star Wars i plakatów, załatwienie druku plakatów. Mnie się zachował tylko znaczek, fiszka identyfikacyjna. W 1988 roku ukazał się pierwszy i zarazem ostatni numer wydawanego przez nią magazynu Lubieżny Okruch. Tytuł fanzinu to dosłowne tłumaczenie imienia zamieszkującego pałac Jabby Hutta stworka, znanego oryginalnie jako Salacious Crumb, który słynął z tego, że często wybuchał szyderczym śmiechem. Krzysztof Rożko należał do naszego klubu, Śląskiego Klubu Fantastyki. Nie? Także do fikcji pisał wtedy, to się nazywało Dono Raporty, przekreślone, bo to czasy głębokiej komuny, nie donosy, tylko Dono, skreślone raporty. No tam relacje z wyjazdów jakichś klubu, czy członków klubu. Na Bantakon przygotowano klubowe wydanie satyrycznego komiksu, który pierwotnie ukazał się w amerykańskim magazynie Mad ze stycznia 1981 roku. Wersja polska to 7-stronicowa broszurka zawierająca plansze powielone metodą ksero. Tekst oryginalny
zastąpiono bardzo swobodną interpretacją tłumaczenia. Tytuł tego wydawnictwa to Imperium przeciwświruje. Przed rokiem 97 w Polsce nie ukazał się na oficjalnym rynku żaden komiksowy zeszyt poświęcony przygodom bohaterów Star Wars. Jedynie w roku 89 opublikowano kilka wyrwanych z kontekstu plansz opowieści Marvela The Empire Strikes Back w galerii magazynu Fantastyka. Ze schyłku dekady pochodzi natomiast drugoobiegowe wydanie komiksu Powrót Jedi, które rozpowszechniło równie nieoficjalne co efemeryczne wydawnictwo o nazwie ABC SF. Zeszyt jest kopią ksero wydania amerykańskiej firmy Marvel i zawiera 64 strony. Kiedy był taki pierwszy konwent Dni Fantastyki w Dzierżoniowie i wtedy to był również okres, kiedy wchodziły do Polski magnetowidy i kasety VHS. I tłumy ludzi koniecznie chciały jechać na ten konwent, bo tam podobno puszczali filmy. Przed wieloma laty na bardzo, bardzo odległej galaktyce. Pierwszy Powrót Jedi oglądaliśmy z Piotrem, Sylwkiem Toporem, z Rysiem Kurzolowskim w Pałacyku na ulicy Kościuszki we Wrocławiu. W takiej sali, gdzie stały 4 telewizory obrócone, postawione w kwadrat, obrócone do zewnątrz, do widowni. Technika VHS pojawiła się na świecie mniej więcej w połowie lat 70. W Polsce pojawiła się ze sporym opóźnieniem, to był początek lat 80., z tym, że wtedy ta technika nie była dostępna dla wszystkich, raczej dla dygnitarzy, dla ważnych osobistości, również dla przemytników. Na początku 80. było bardzo mało magnetowidów w Polsce, mało kogo było stać na magnetowid i na kasety. Mniej więcej zakup magnetowidu równał się średniej rocznej pensji, jeśli nie więcej, więc to była bardzo elitarna rozrywka. Na początku lat 80. średnie wynagrodzenie w Polsce pozwalało na zakup zaledwie $35, a pod koniec dekady już tylko 22. W latach, kiedy Gwiezdne Wojny okupowały polskie ekrany, średnie miesięczne wynagrodzenie bardzo szybko rosło. Od 5 000 w roku premiery Gwiezdnych Wojen przez 14 000 złotych, gdy na ekrany wchodziło Imperium kontratakuje, aż do 20 000 złotych w dzień kinowego debiutu Powrotu Jedi. Ale wynikało to jedynie z inflacji, a cena czarnorynkowa dewiz zmieniała się jeszcze szybciej, dostosowując się do okoliczności. Oczywiście magnetowidy znajdowały się też w państwowych instytucjach różnych, czasem w szkołach i nie zawsze były wykorzystywane jakby do celów edukacyjnych. Zdarzały się tam różne pokazy zamknięte, często z lektorami na żywo. Obejrzeliśmy te Blade Runnera i Powrót Jedi na takim, nie wiem, czy powinien się przyznawać, na 14-calowym telewizorze, który to był w ogóle monitor chyba z komputera wzięty i taki mały i miał, nie, czarno-biały był, nie, bo już myślałem, że był zielony, ale nie. Z tłumaczeniem na żywo, w ogóle niesamowite, ale wszyscy byli zachwyceni, bo każdy chciał wiedzieć, co się stanie z tym Skywalkerem w końcu. Komandor Skywalker nie wszedł południowym wejściem. Być może zapomniał zameldować się. To niepodobne. Czy śniegochody są gotowe? Jeszcze nie. Mamy kłopoty z przystosowaniem ich do zimna. To będziemy musieli wyruszyć na Tautanach. Temperatura gwałtownie spada. Zgadza się. A tam w tej temperaturze jest mój przyjaciel. Twój Tautan zamarznie, zanim dojdziesz do pierwszego punktu kontrolnego. To zobaczymy się wtedy w piekle. Później magnetowidy trafiły też do sklepów typu Baltona, Pewex. Tam były dostępne też za bardzo wysokie sumy. Pojawiły się różne firmy dystrybucyjne, kwitła działalność piracka i no, to było właściwie, można było to by nazwać taką narodową rozrywką Polaków. Uwaga myśliwi. Nie potrzeba nam tego matłochu. Tak jest. Możecie używać wszelkich koniecznych metod, bylebym dostał ich żywych. Nie wolno się rozpraszać. I to właściwie piraci dyktowali na początku warunki, co Polacy oglądali i jakie kopie oglądali i jakie to były tłumaczenia i wersje lektorskie. Było takie na kasetach rozpowszechniane wydanie Gwiezdnych Wojen z całkiem amatorskim przekładem, gdzie wszystko było jakoś tak szokująco dziwnie, łącznie z tym, że kapitana Wedge'a Antillesa przetłumaczono, że kapitan wyjechał na Antyle. Takie hasło pada, co wszystkich niezwykle rozbawiło.
Jest twój, myśliwcze. Gwiezdne Wojny pojawiły się na kasetach już w latach 80., aczkolwiek podejrzewam, że to była druga połowa lat 80., pierwsze wydania najpewniej wówczas sprowadzane z Niemiec, tłumaczone przez piratów już w Polsce. Wydania okładkowe pojawiły się nieco później, było ich co najmniej kilka. Użyj siły. Tak. Właściwie ten boom wideo skończył się gdzieś tak mniej więcej w 1993-1994 roku. Wówczas sytuacja się jakby unormowała i rynek dystrybucyjny kaset wideo w Polsce wyglądał mniej więcej tak jak w cywilizowanym świecie. I do ksorowania okładek filmów pirackich w VHS-ie służyła jedyna w Polsce kolorowa ksoropiparka na Komendzie Głównej Policji w Warszawie. Będą za chwilę w zasięgu wiązki naszego samolotu. Tylko komandosi cesarstwa strzelają tak celnie. Otóż na naszym rynku najpopularniejsze były 8-bitowce. Było małe Atari XLXE, Commodore 64 i ZX Spectrum. Z czego ten pierwszy komputer, czyli Atari, był dostępny w Pewexach i miał gwarancję, co było na pewno bardzo ważną decyzją przy zakupie. Co najważniejsze, to komputer, w zależności od rodzaju oczywiście, kosztował mnóstwo pieniędzy, naprawdę mnóstwo. Średnio można przyjąć, że trzeba było wydać od półrocznej do rocznej pensji nawet, żeby wejść w posiadanie takiego komputera. W tym wielkim worze, który do nas docierał, tych wszystkich tytułów, znalazło się kilka produkcji właśnie ze świata Gwiezdnych Wojen. Fajnie było odegrać ten fragment filmu przez pewnie 2 minuty, a później człowiek się zastanawiał, co on robi, po co to w ogóle jest i czy to ma jakiś głębszy sens. W 1983 roku na rynek trafiło Star Wars, początkowo tylko na automaty, dostępne w salonach arcade. Później była gra skonwertowana na wszelakie możliwe 8 i 16-bitowce, więc można było się pobawić w domu. Leciliśmy X-Wingiem w tunelu Gwiazdy Śmierci, ściany po lewej, po prawej przemykały z niesamowitą prędkością. No po prostu kopara opadała do ziemi wtedy, jeszcze z głośników było słychać głos Bena, który mówił "Use the Force". No coś niesamowitego, naprawdę. Była to jedyna gra o tematyce Star Wars, którą zrecenzowano w polskiej prasie. Artykuł ukazał się w 1988 roku w dodatku do magazynu Bajtek, noszącym tytuł "Tylko o Commodore". Gra wydana w 1983 roku, opisana w 1988 roku. To była taka specyfika troszkę naszego rynku, że opisywało się może nie tyle nowości, co ciekawe gry, które po prostu wpadły w danym momencie recenzentowi w ręce, który pewnie nawet sobie nie zdawał czasem sprawy, że opisuje tytuł tak wiekowy. Legalny rynek nie istniał, panowało powszechne piractwo, co było spowodowane tym, że nie było skutecznej ustawy o ochronie praw autorskich. Ta ustawa, która obowiązywała, pochodziła z lat 50. XX wieku, no i siłą rzeczy nie przewidywała czegoś takiego jak oprogramowanie komputerowe. Gry można było kupić te, w cudzysłowie, nielegalne, skopiowane tam po raz 10 na przykład w sklepach komputerowych, można było sobie je przegrać od kolegi, od znajomych, a takim głównym źródłem zaopatrzenia były oczywiście giełdy komputerowe, na których było wszystko. I były i stare gry, i nowe gry, programy, sprzęt komputerowy, literatura. No, istna żyła złota dla ówczesnych handlarzy. I te giełdy były dobrze zaopatrzone tak naprawdę, bo my w Polsce oprogramowanie docierało z zachodu różnymi kanałami. I teraz skąd brały się takie kasety pirackie na polskim rynku? Otóż ktoś musiał taką kasetę przywieźć z zagranicy. Najczęściej to jest ktoś, kto miał po prostu możliwość wyjechania za granicę i przywiezienia różnych dóbr kultury z gniłego zachodu.
Często to byli przemytnicy, czasami to były stewardessy na przykład. Także te kasety docierały w przeróżny sposób do kraju, marynarze na przykład też bardzo często. Tutaj Gdańsk zawsze miał bardzo istotne znaczenie, dlatego że ja jeszcze, gdy badałam lata 50., 60., jakiekolwiek nowinki w czasach, kiedy nie można kupić sobie biletu i wyjechać po prostu za granicę, fakt, że jest port, gdzie odbywają się regularne rejsy, gdzie przyjeżdżają ludzie z zagranicy, ma tutaj ogromne znaczenie, więc pierwsze płyty rock'n'rollowe przypływają do Gdańska, pierwsze kasety VHS, no, różnego rodzaju czasopisma, oczywiście również z zagranicy. No, w ten sposób przybył do Polski przecież rock and roll. Właśnie kluby i pierwsze zespoły beatowe powstawały w Trójmieście. I tak samo podejrzewam, że zabawki disneyowskie, no, to jest pierwsza droga, a druga to jest emigracja. I emigranci z wcześniejszych pokoleń, którzy przysyłali swoim bliskim w Polsce prezenty. W PRL-u byliśmy ubodzy, nie mogliśmy tam wiele zdobyć, a mieliśmy to szczęście, że jedna z naszych cioci bywała często na zachodzie i przywiozła bratu album z muzyką z Nowej Nadziei. Ta muzyka z Gwiezdnych Wojen to było coś, co u nas w domu brzmiało bardzo często i mogłem chociaż mieć tą namiastkę tego wyjścia do kina, powiedzmy, wspominając sobie tą muzykę, która do teraz jest dla mnie czymś najlepszym, co wypuściły Gwiezdne Wojny. Myślę, że ten świat tak wprowadził, tak wciągnął mnie, pokazał to swoje oblicze, że to było ciekawe, by śledzić go dalej. Nie chciało się, żeby to skończyło się. Był ten powrót Jedi, skończyło się, a chciało się chłonąć dalej, bo Lucas to też jakby miał ten sukces, zawdzięczał temu, że on pokazał żyjącą galaktykę. W Polsce nie było nic, tak naprawdę, no ale nie istniały coś takiego jak zabawki, nawet nie wiedziałem, że w ogóle jest coś takiego jak zabawki z Gwiezdnych Wojen. Oferta przemysłu i rzemiosła związana ze światem Gwiezdnych Wojen była znikoma. Oprócz kilku naklejek, nasadek na ołówki w kształcie jody i dostępnych w kioskach przypinek, nie można było kupić w Polsce prawie żadnych Star Warsowych pamiątek, gdyby nie działalność firm, które zajęły się produkcją kopii oryginalnych figurek amerykańskiej firmy Kenner. Jeżeli mówimy o polskich podróbkach figurek z Gwiezdnych Wojen, figurek amerykańskich, musimy zacząć od jednej postaci. Jest to Chewbacca. Chewbacca był prawdopodobnie pierwszą figurką produkowaną w Polsce. To jest figurka Kennera ze Stanów Zjednoczonych, to jest polski Chewbacca. Ostrożnie możemy przypuszczać, że figurka ta zaczęła być produkowana w okolicach roku 1980. Może nawet jeszcze wcześniej, tego nie wiemy. Najprawdopodobniej najstarsza produkowana w Polsce figurka z Gwiezdnych Wojen. Ludziki będące imitacjami figurek Kennera zasłużyły sobie na miano najpopularniejszego polskiego gadżetu z Gwiezdnych Wojen. Były one dostępne we wszystkich niemal sklepach papierniczych i upominkowych PRL-u. Asortyment figurek obejmował 60 różnych wzorów występujących w dziesiątkach najrozmaitszych wariantów kolorystycznych. Nie były to jednak kopie 60 wzorów Kennera, gdyż niektóre figurki powtarzały się w ofercie różnych producentów, a spośród 93 podstawowych, dostępnych po zachodniej stronie żelaznej kurtyny, oryginalnych figurek produkowanych przez firmę Kenner, polscy rzemieślnicy skopywali 34 sztuki. Ja poszedłem się bawić, spotkałem dziecko, które patrzę, ma figurkę z Gwiezdnych Wojen. Polskie podróbki były jedynym źródłem naszej wiedzy o zabawkach Gwiezdnych Wojen, a źródłem również wielu rozczarowań, ponieważ jak wiemy, polskie figurki rzadko kiedy przedstawiały oryginalną figurkę w jej naturalnym kształcie lub kolorze, zwłaszcza kolorze. Poza Polską, figurki Star Wars podrabiano jeszcze tylko na Węgrzech, w Turcji, Argentynie i Brazylii, a także w Meksyku. Jeden wzór, przedstawiający AT-AT Drivera, czyli pilota maszyny kroczącej, znaleziono także w Rosji, mimo że sam film Gwiezdne Wojny zawitał tam oficjalnie dopiero w latach 90., tuż przed rozpadem Związku Radzieckiego. Ale w latach 70. ma też znaczenie fakt, że mówię, znacznie bardziej dostępne są paszporty. Przede wszystkim na kraje socjalistyczne plus Jugosławia, tak to się nazywało, ale wyjazd na Węgry, wyjazd do Jugosławii też tutaj miał bardzo duże znaczenie. Można było sobie stamtąd przywozić produkty, bądź kultury zachodniej, bądź naśladujące kulturę zachodnią. Węgry były jedynym krajem bloku wschodniego, w którym oprócz podróbek można było kupić pewną liczbę oryginalnych zabawek Star Wars.
I jak się szło do sklepu i akurat była dostawa, ustawiały się ogromne kolejki. W tej kolejce w małym sklepie trzeba było się namyślić, zanim przyszła twoja kolej, jaką figurkę chcesz kupić, ponieważ mama dała na 1, 2, 3 figurki. Detaliczna cena pojedynczej figurki wynosiła w 1985 roku 140 zł, natomiast komplet miniaturowych broni, w które można było wyposażyć zbiór swoich figurek, kosztował 70 zł. Warto przypomnieć, że średnia płaca wynosiła wtedy 16 000 złotych. Bochenek chleba kosztował 20 zł, kilogram schabu 470 zł, pół litra wódki 600 zł, a litr benzyny 42 lub 50 zł, w zależności czy była to benzyna niebieska czy żółta. Po szkole chodziłem i oglądałem przez szybę, po prostu, czy jest coś nowego, czy można już coś kupić. Kupowało się tam raz na miesiąc, powiedzmy, figurkę, otwierało i dorabiało miecze świetlne z patyków od lizaków. Kolorowało się je i to był nasz świat wtedy Gwiezdnych Wojen. To jest epoka zrób to sam ze względu na niedostępność czy materiałów, czy samych dóbr. Bardzo wiele ludzie byli zmuszeni wykonywać na własną rękę, uczyć się samodzielnie, wymieniać się tą wiedzą samodzielnie i tak naprawdę to funkcjonowało w każdym zakresie, od części samochodowych i od domów, po gadżety na przykład z Gwiezdnych Wojen albo po tłumaczenia filmów. Nieruchome figurki przecież nie potrafiły ruszać rękami, nogami, więc my je obcinaliśmy, te ręce i nogi, żeby potem, przytwierdziwszy szpilki, móc robić z nich sceny walk na miecze świetlne. Przedsiębiorstw, które produkowały Star Warsowe ludziki, było nad Wisłą co najmniej 7, ale z uwagi na fakt, że zabawki te były często sprzedawane luzem, bez opakowań czy jakiejkolwiek metki, bardzo trudno dzisiaj owych producentów zidentyfikować. Udało się to na razie w przypadku 3 serii, w tym tej najpopularniejszej, gdańskiej. Amerykańskie figurki były źródłem pożądania dla nas dzieci, które tylko słyszały, że istnieją takie figurki. Repliki oryginalnych zabawek firmy Kenner produkowano też w Łodzi i podwarszawskim Okuniewie. Oryginalne zabawki tej firmy nie były w Polsce dostępne w sprzedaży, ale wiedza o ich istnieniu nie była polskim fanom obca. Jeden z kolegów z podwórka otrzymał od kogoś katalog Kennera, katalog oryginalny, w którym były zawarte wszystkie figurki i pojazdy z poszczególnych części. No to było coś niesamowitego. Ja oczywiście od niego to pożyczyłem, wziąłem do domu. Następnie przez miesiąc nie pojawiałem się na podwórku, bo ten kolega chciał odzyskać ten katalog. Koniec końców powiedziałem, że mama go wyrzuciła i... Fabryka produkująca ludziki z Gwiezdnych Wojen, która zalała swoimi produktami całą Polskę, działała w ramach spółdzielni zarejestrowanej w Gdyni, a produkcja odbywała się w Gdańsku. I tam w ogóle, żeby się dostać do tej fabryki, była cała operacja, bo trzeba przeskoczyć przez płot, przejść przez ogródek, którego chyba nikt nie pielęgnował przez ostatnie 20 lat. Tam były po prostu pokrzywy takie po 3 metry. I my tam się skradaliśmy do tej fabryki. I ja wiedziałem, że tam już są właśnie, że tam jest produkcja tych figurek. Pierwszy raz znalazłem się w tej fabryce w środku. To było w ogóle niesamowite przeżycie. W ogóle to zawsze tą fabrykę widziałem z perspektywy tego okna, zardzewiałej kraty i tej przemysłowej po prostu części, a nagle zostanę zaproszony do środka. Tam tych maszyn to były 3 chyba w jednym pomieszczeniu i w drugim były 2, czyli z 5 osób, z 5 wtryskarek po prostu tam działało, ale zapotrzebowanie musiało być wtedy ogromne, bo to działało po prostu dzień i noc. To praktycznie na okrągło chyba była praca tam, po prostu cały czas, 24 godziny na dobę. Była tak właśnie z tej szaplarki, z tej wtryskarki forma, która się spotykała na chwilę w całość. Było słychać taki cst, gdzieś wchodził ten rozpuszczony granulat, po chwili takim patykiem wyciągali właśnie tą figurkę i te charakterystyczne ręce na tym takim właśnie drzewku. I to lądowało w takim, pamiętam, kontenerze po mięsie, w takiej białej takiej skrzynce. Nieraz nam dla żartu rzucali nam gorące jeszcze te, prosto z tej wtryskarki, one były takie plastyczne, to my je rozciągaliśmy na przykład, ręce się je wyciągało, albo nogi, jakiego. To jest świat tworzyw sztucznych i to takich nie najlepszej jakości, które bardzo często też były z odzysku, czyli po prostu przetapiany plastik z jakichś produktów ze sklepu 1001 drobiazgów trafiał ponownie do wtryskarek i powstawały na przykład w ten sposób, nie wiem, Smurfy właśnie, czy figurki z Gwiezdnych Wojen, czy moja ulubiona, ikoniczna Brzydka Miki, czyli
polska wersja zabawki Tricky Trapeze. To jest jedyny istniejący na świecie Vader polski, tłoczony z gumy niebieskiej. Naprawdę jedyny. Nie wiadomo, czy akurat tego dnia w fabryczce, która to produkowała, dostępny był materiał w tym kolorze. Ktoś miał taki kaprys, żeby wyprodukować niebieskiego Lorda Vadera. Taka figurka do dzisiaj istnieje tylko jedna, nie wiadomo ile ich było w oryginale. Z figurek oryginalnych zagranicznych produkowano polskie kopie, dorabiano im pomylone ręce i nogi, a z nich inny producent polski wyprodukował kolejną serię polskich figurek, która już z figurką Kennera ma naprawdę niewiele wspólnego. Panie w niemieckich fartuchach, które malowały te figurki, tak, jak to śmiesznie wyglądało, że jak ja tam wszedłem do tej fabryki, na mnie nie zwrócił uwagi, bo wszystkie były tak pochłonięte tą pracą. To właściwie wszystko, co zostało z mojej kolekcji z dzieciństwa. 4 figurki, które są z mojego domu dziecinnego. One są dla mnie świętością, one mają dla mnie walor sentymentalny, one nie mają jakiejś ogromnej wartości rynkowej, natomiast są i będą zawsze w mojej kolekcji. To jest oryginalna figurka Obi-Wana Kenobiego firmy Kenner, a to jej bardzo udana kopia pierwszej serii ruchomych figurek polskich. Zaraz po figurce Chewbacki wypuszczona została seria 4 figurek ruchomych, w tym Obi-Wan Kenobi. W figurce oryginalnej posiadamy dźwignię, za pomocą której możemy wysuwać i chować miecz świetlny. Co zrobili Polacy? Zachowali tę dźwignię nieruchomą, wtopioną w rękaw, ale wcale nie chcieli ukrywać faktu jej istnienia, pomalowali ją w kolorze miecza. Czyli po prostu jest coś takiego magicznego w błędach i pomyłkach, dlatego że to je czyni unikatowymi. Zresztą to w wielu mitologiach świata pojawia się taki element, że jakby błąd to jest interwencja jakiejś boskiej siły w naszą ludzką pracę i dlatego przedmioty z błędem są szczególnie specjalne. Tak się składa, że tylko w Polsce możemy spotkać jednocześnie figurki łudząco podobne do figurek oryginalnych, bardzo pięknie wykonane, jak i najszpetniejsze możliwe postacie wykonane z złej jakości gumy, które rozpadały się w palcach, ale które stanowią dzisiaj wartość sentymentalną i kolekcjonerską ogromną. I trzeba powiedzieć, że mało jest takich dziedzin w świecie, w których Polska odnosi takie sukcesy jak kolekcjonerski rynek figurek polskich z lat 80. Cofając się w czasie, patrząc jak to działały Gwiezdne Wojny, że ktoś coś się dowiedział na zachodzie, gdzieś tam pocztą pantoflową przekazuje informacje. Myślę, że internet był tym, co otworzyło nas na świat. Tak naprawdę początki poznawania historii, Expanded Universe, tego rozszerzonego świata, to zawdzięczamy właśnie internetowi, ale internet też zbliżył ludzi do siebie. Powstały listy dyskusyjne, zaczęła się ta komunikacja. Film miał premierę w 1977, w Polsce w 1979. Od Ataku Klonów od 2002 roku wszystkie filmy są w zasadzie w tym samym dniu na całym świecie. Chodzi o to, że no i książki po prostu, filmy na dzień dzisiejszy, no dostępność tego jest naprawdę dosyć szeroka. Tych materiałów, mówiąc szczerze, rynek jest wręcz zalany, tak, na dzień dzisiejszy. Człowiek żałuje, kurczę, czemu tego nie było, jak myśmy byli młodzi, byliśmy dziećmi, kiedy były te filmy. No nie? To człowiek żałuje tego. Trzeba tłumaczyć w sklepie, tak że mu to chcesz kupować w tym wieku. A czy to akurat nie tłumaczysz, już tu kupuję i tyle. No. Nie mamy na to wpływu. Wiadomo, że to teraz weszło więcej w komercję, prawda, bo to Disney wiadomo, ale mnie się to podoba. Cały czas ten sentyment czuję do tych pierwszych części i jednak ci bohaterowie, którzy dalej kontynuują tą sagę, prawda, no to jednak mnie się to podoba osobiście. Mamy to w tyle głowy, że to było nasze dzieciństwo, one nam wypełniały świat gadżetów Gwiezdnych Wojen. Dzisiaj jest to przedmiot kolekcjonowania, ścigania się z innymi kolekcjonerami, wymieniania się z nimi. Można sobie sprowadzić każdą kolekcję figurek, każdy strój, wtedy na przykład strój szturmowca u nas w tych czasach. Gwiezdne Wojny jawią mi się dzisiaj jako swego rodzaju wirus, który zainfekował nasze otoczenie kulturowe, wprowadził tam pewien kod
i sprawił, że dzisiaj nawet po latach rozpoznajemy się, my fani Gwiezdnych Wojen operujemy pewnymi cytatami bez zastanowienia, one po prostu gdzieś głęboko w nas tkwią. W pewnych obrazach rozpoznajemy obrazy z Gwiezdnych Wojen i potrafimy porozumieć się prawie bez słów. Że to jest tak, że my wciąż przeżywamy te Gwiezdne Wojny. Dlatego chodzimy na te nowe Gwiezdne Wojny i klasyczne podejście prawdziwego fana to jest takie, że koniecznie musimy wszyscy razem iść do kina na ten film, a potem iść do knajpy i sobie wytłumaczyć, dlaczego nie jest do pitu, tak? Bo dla nas te Gwiezdne Wojny są takim trochę kultowym filmem, są takim definiującym przeżyciem młodości. Jak to się skończyło? No trudno powiedzieć, że to zostało odcięte, zamknięte czy coś takiego. Bardziej właśnie mi się tutaj wydaje, że odpowiedniejszym jest słowo po prostu wygaszanie, wygasło, po prostu wygasało samo siebie. Pojawiła się moja służba wojskowa. Tu szczególnie pod koniec lat 80. mamy do czynienia z takim zakłóceniem sygnału. Bardzo często, i to nie są tylko moje wspomnienia, ale też wielu innych osób, po prostu wspomnienia z tego okresu wyglądają jak nieco podniszczona taśma VHS, czy niedoskonały sygnał telewizyjny, taki zaśnieżony w telewizorze kineskopowym. W międzyczasie gdzieś, nie pamiętam skąd przyszedł taki impuls, sygnał, że się ktoś interesuje fanklubem, że za dużo listów, że jakieś tam przekazy pieniężne idą. No spanikowaliśmy, generalnie ja spanikowałem, to już było po moim wojsku. Tutaj za rogiem jest taki staw ruski, tak zwany ruski, bo tam kiedyś mieszkali Rosjanie, no, wojskowi i ich rodziny sowieccy. I tam spaliłem praktycznie rzecz biorąc całą dokumentację, żeby zniknął ślad po fanklubie. Gwiezdne Wojny były takim oddechem, właśnie przejściem w taką właśnie przestrzeń, tak? Dosłownie i w przenośni, bo dawały taką akcję fantastyczną. I ta pasja faktycznie trwa do dzisiaj, nie? Gdzieś tam się wewnętrznie bronię przed tym określeniem fan, ponieważ wydaje mi się w tym momencie już, że to jest coś troszeczkę niepoważnego, że jednak fan to jest osoba, która bardziej podchodzi w sposób emocjonalny do tego zjawiska. Chociaż pewne uczucia wciąż są obecne i to wewnętrzne dziecko ukryte w każdym z nas wciąż się odzywa. Mogę jeszcze dotknąć tego fenomenu, póki te wszystkie figurki nie trafią w zapomnienie, a nie zapomni o nich świat. Świat akurat sobie o nich świetnie pamięta w tej chwili. Istnieje cały rynek kolekcjonerski, który interesuje się wyłącznie figurkami polskimi. I jest to namacalny dowód właśnie na te Gwiezdne Wojny, że one są, istniały i będą. Także klub łączył ludzi na całe życie, to jest prawda. Jak się oddaje serce takiemu miejscu, to później to miejsce też oddaje 2 razy dodatkowo coś dobrego. Także bardzo miłe wspominamy te czasy. Oczywiście teraz po latach to widać, że to było trochę takie naiwne, ale tego pierwszego wrażenia już nic nie zetrze, tak? Wokół nas zapaliło się. Pierwszy kosmos astronautów woła nas. Drogę tę dobrze znam, czego tu się bać. Którą gwiazdkę mam ci zdobyć i dać. Nasze Gwiezdne Wojny mają jedną dłoń, bo to nasze Gwiezdne Wojny między tobą i mną, tobą
i mną. Nasze gwiezdne wojny mają jeden rytm, bo to nasze gwiezdne wojny, tylko ja i ty, ja i ty. Biały pył mlecznych dróg, ślady zatarł już. Znowu na księżycu się ukryłaś. Znajdę cię, dobrze wiem, poznam, że to ty. Jeśli w tobie gwiazdka w sercu się tli,